Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie troszeczkę o PlayStation 5 Pro, a konkretnie to o nieszczęsnym pokazie tej konsoli, jaki mogliśmy oglądać parę dni temu. Pewnie jak ogłoszono właśnie tą wiadomość, że będzie ten pokaz, no to byliście na niego napaleni. No ja też przyznam szczerze, że ja też bardzo czekałem właśnie na ten pokaz i cholernie się na nim zawiodłem. Moim zdaniem on został katastrofalnie źle przygotowany, w dużej mierze ubił hype na ten właśnie sprzęt. Zresztą widzę to nie tylko po sobie, ale także po swoich znajomych. Chciałbym, żebyśmy w tym materiale porozmawiali sobie o tym, co Pro może nam dać, a także o samej konferencji i o tym, jak ona wypadła. Zapraszam. Być może wielu z Was oglądało jeszcze pierwsze pokazy PlayStation 4 czy PlayStation 5. Akurat ten ostatni był całkiem niedawno, bo w czerwcu 2020 roku. Ja sam jeszcze pamiętam, jak właśnie na ten pokaz czekałem. Sony wtedy zapowiedziało taki całkiem spory event z grami. On chyba trwał, o ile pamiętam, ponad godzinę. Tam było mnóstwo różnych gier, ale też nie było do końca wiadomo, czy to PlayStation 5 się tam pojawi. Ten event wtedy nazywał się Future of Gaming, czyli przyszłość gamingu. Dopiero na sam koniec tej konferencji, gdy już przeszły te wszystkie gry, tak? Gdy już wszyscy myśleli, że nic nie będzie, no to znienacka pokazano wtedy, jak będzie wyglądać konsola PlayStation 5. Pewnie się zastanawiacie, po jaką cholerę ja wam to jednak mówię. Otóż chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, jak ten stary pokaz wyglądał, tego PlayStation właśnie 5. Zobaczcie, tutaj było dużo właśnie spekulacji wcześniej, czy oni pokażą tą konsolę, czy nie. To było takie budowanie napięcia. Do tego bezpośrednio przed pokazem wyglądu tej konsoli puszczono taki świetnie zrobiony filmik, taką specjalną animację, który też to napięcie podnosił, on podnosił hype i wszyscy oczekiwali, aż ta konsola się pojawi. To był taki historyczny moment, historyczna chwila, którą się naprawdę pamiętało, to było coś pięknego. I teraz wiedząc to, że ten event PlayStation 5, te 4 lata temu był zrobiony naprawdę świetnie, to popatrzmy sobie troszeczkę na event zapowiadający PlayStation 5 Pro. Wszyscy od miesięcy tutaj mówili, że taka konsola będzie. Jakiś czas temu wyciekła specyfikacja konsoli, bodajże potem tydzień temu wyciekł wygląd tej konsoli. No i potem Sony w tym momencie, czyli 9 września, zapowiedziało wydarzenie zwane techniczna prezentacja PlayStation 5 z Markiem Cernym. Niby tam nie było powiedziane, że tam będzie oczywiście to PlayStation 5 Pro, ale większość się tego spodziewała. I dochodzimy teraz do samego eventu. I poprzednio pamiętacie, jak to wygląda, nie? Bo pokazywałem przed chwilą. Poprzednio był taki długi pokaz gier, takie staranne budowanie napięcia. Potem była świetna animacja właśnie zapowiadająca to PlayStation i na koniec było dane główne, czyli PS5. Odpalmy teraz prezentację PlayStation 5 Pro. Zobaczcie, pierwsze co my tutaj widzimy, to w zasadzie głównego architekta zarówno PS5 jak i PS5 Pro, czyli Marka Cernego. I ten architekt nam pokazuje ponownie technologię samego PlayStation 5, natomiast nie modelu Pro, tylko tego zwykłego. Pewnie się domyślacie, o co chodzi. Sony najpierw chciało, żebyśmy usłyszeli ponownie o tym zwykłym modelu i potem zrobić takie porównanie. Spoko. Tylko wiecie co, czego tutaj brakuje? Tutaj nie było takiego wstępu właśnie, jakiejś animacji, jakichś gier, tak? Nie zbudowano tutaj odpowiedniej atmosfery, żeby właśnie to Pro pokazać. Nie zrobiono nic takiego większego, żeby właśnie była tu taka uroczysta chwila, na którą wszyscy czekają. To oglądało się jak taki zwykły film. To miał być bardzo ważny moment dla samego gamingu przecież, tak? No bo prezentacja nowej konsoli, nagle z kosmosu pojawia się Japa, głównego inżyniera, no i wygląda to po prostu tak średnio. Tutaj moim zdaniem zabrakło przede wszystkim finezji. Myślę, że nie tylko ja to odczułem, natomiast przejdźmy dalej. Cerny nam tutaj mówi, tak jak mówiłem, o możliwościach, które nam dawało stare PlayStation 5 i oprócz tego mówi też coś bardzo ważnego. O tym, że gracze w grach obecnych wybierają pomiędzy trybami jakość i wydajność, a konsola też obsługuje ray tracing, chociaż jego jest w grach mało. I to sobie zapamiętajcie, bo o tym jeszcze będziemy mówić. Następnie mamy omówienie właśnie nowych feature'ów, które zaoferuje nam Pro i Cerny te 3 nowe feature'y nazywa filarami.
Będzie to przede wszystkim dużo mocniejsza karta graficzna, no i to jest fajne, bo właśnie dzięki tej karcie powinniśmy otrzymać dużo wyższą rozdzielczość. Oprócz tego mamy otrzymać też kompletnie nową technologię rekonstrukcji obrazu zwaną PSSR i to też bardzo fajnie, bo ona powinna docelowo zastąpić bardzo krytykowany zresztą nie tylko przeze mnie FSR, który często nam ten obraz w grach psuje. Moim zdaniem ten właśnie PSSR jest najważniejszym elementem nowego Pro i na to powinien zostać położony największy nacisk. Oprócz tego dowiedzieliśmy się też, że PlayStation 5 Pro będzie miało dużo nowocześniejszy układ odpowiedzialny za Ray Tracing i powinniśmy go zobaczyć więcej. No tezy to są odważne, natomiast Sony powinno je teraz udowodnić. Pokazano więc kilka kolejnych gier na tym pokazie, było to na przykład The Last of Us Part 2, później pokazano Ratcheta i Clanka, a na koniec Spidermana, no i szczerze mówiąc wrażenia to nie zrobiło. Wiecie dlaczego? Bo te gry bardzo dobrze działały już na podstawowym modelu PS5, one tam bardzo ładnie chodziły, bardzo ładnie wyglądały i teraz na tym Pro po prostu nie robią lepszego wrażenia. Oprócz tego, nawiązując jeszcze do tych trybów, o których mówił Cerny, rzeczywiście te gry miały dwa tryby, 60 fps oraz 30 fps, natomiast nawet w tym 60 fps-owym na zwykłym modelu one wyglądały bardzo, bardzo dobrze. Teraz Cerny mówi, że my nie będziemy na Pro musieli wybierać tych trybów, bo dostaniemy obydwa, czyli super rozdzielczość i 60 fps na PlayStation 5 Pro. Tylko ten przykład jest naprawdę gówniany, bo tak jak mówiłem, po pierwsze te gry już wyglądały dobrze, a po drugie te gry są po prostu stare. The Last of Us to wyszło 4 lata temu jeszcze na PlayStation 4, Ratchet & Clank wyszedł 3 lata temu i na szczęście tylko na PlayStation 5. Jest jeszcze Spider-Man, w sumie nawet nie wiem który, bo one się niewiele różnią w sumie graficznie. No, kto do cholery pokazuje moc nowej konsoli takimi starymi grami? No to jest bez sensu. Wiecie co gracze wpisują w internet i co chcieliby zobaczyć? No wystarczy szybka rundka na Google, żeby się dowiedzieć, że mnóstwo osób wpisywało chociażby frazę Dragon's Dogma 2 PlayStation 5 60 fps. Pewnie pamiętacie tą grę właśnie, tą Dragon's Dogmę. Ja tą grę właśnie dla was recenzowałem i była to bardzo dobra gierka, natomiast wydajność tam to była bardzo kiepska, głównie z winy samych deweloperów, bo tam silnik był po prostu u dupy. No to jak panowie z Sony chcieliście pokazać moc PlayStation 5 Pro, to trzeba było właśnie wziąć taką grę, która miała problemy i na niej pokazać, jakie to Pro jest mocne. No wtedy by to robiło wrażenie, a nie na jakichś starociach jeszcze z PS4, no puknijcie się w łeb. Myślę, że stąd też wynikają pośrednio mieszane uczucia co do mocy samej konsoli, bo na tych starych grach nie było i po prostu widać. Ten wybór gier był po prostu idiotyczny. No dobra, ale może później będzie lepiej, także przejdźmy dalej. Dalej widzimy m.in. grę Horizon oraz Gran Turismo 7. W tych grach narrator chwali się, że teraz uzyskamy właśnie wyższe detale, a w Gran Turismo będzie nawet ray tracing w trybie 60 fps. No i fajnie, tylko wiecie na czym znowu polega problem. To dalej są stare gry. Obydwie wyszły jeszcze na PS4, więc nie za bardzo jest się czym chwalić. No fajnie, że to PS5 Pro jest takie mocne, tylko na takich starociach tego nie widać. Co ciekawe, zaraz po tym Gran Turismo Sony pokazuje nam w końcu kilka innych gier, jakie mają działać lepiej na PlayStation 5 Pro. Widzimy tutaj chociażby Hogwarts Legacy, Final Fantasy, czy w końcu Dragon's Dogma 2, o której my rozmawialiśmy. No nareszcie chciałoby się rzec, bo w końcu jest tutaj coś nowego, ale zaraz. Ten filmik z Hogwarts Legacy wyglądał jakoś tak dziwnie, no nie? Zobaczmy go jeszcze raz. Nie wiem czy to widzicie, natomiast ja to widzę. Ja mogę z całą pewnością stwierdzić, że ten pokaz Hogwarts Legacy na PlayStation 5 Pro, że on nie działa w 60 klatkach na sekundę, tylko w 30. Ale przecież przed chwilą inżynier Sony dopiero co nam powiedział, że nie będziemy teraz musieli wybierać pomiędzy tymi trybami, tak? Nie będziemy musieli wybierać pomiędzy wydajnością a jakością, tylko dostaniemy właśnie grę w dużej liczbie klatek i z maksymalną ilością detali. No to o co tutaj do cholery chodzi? To musimy wybierać czy nie musimy? No, wygląda na to po tym Hogwarcie, że jednak chyba musimy wybierać, tak? No, taką akcją to Sony samo sobie zaprzecza i to w kilkuminutowym wideo. Widać, że ktoś tego totalnie nie przemyślał, widać tutaj brak konsekwencji i w sumie wprowadza to po prostu niezłe zamieszanie. Dobra, i to jest bez sensu, natomiast wiecie co? Coś tu nie gra. Pamiętacie co mówił Cerny na początku, że są 3 filary nowej konsoli, tak? Że jest mocniejszy układ graficzny, jest lepszy ray tracing oraz technologia PSSR.
No i to właśnie tą ostatnią uważałem za najważniejszą. Natomiast my przez cały ten pokaz, bo to już jest końcówka, widzieliśmy tylko 2 z tych filarów, tak? Była wyższa rozdzielczość i był ray tracing. Gdzie jest PSSR? No, widzowie, jakiegoś szczegółowego omówienia PSSR to tam w ogóle nie było. Pojawiły się co prawda porównania tych rozdzielczości, tak jak mówiłem, dla Ratcheta oraz The Last of Us 2, natomiast nie wiadomo, czy ta technologia w ogóle została tam użyta, bo konsola jest wystarczająco mocna, żeby poradzić sobie z wyższą rozdzielczością w tych starszych grach bez potrzeby angażowania PSSR. Tutaj widzimy kolejny błąd panów z Sony. Co do tej technologii PSSR, zabrakło przykładów, zabrakło szczegółów, zabrakło jakiegoś porównania z prawdziwego zdarzenia. No, generalnie ta konferencja to są tylko ogólniki. Ogólniki, które my już wiemy. I zaraz po tej kolejnej wpadce wlatuje konsola z ceną. Ta cena jest gigantyczna, bo wynosi 800 euro, czyli jakieś 3400 zł. Do tego dochodzi jeszcze jeden cios, czyli fakt, że konsola będzie bez napędu, a ten napęd musimy sobie dokupić osobno, czyli za jakieś 500 zł. Czyli takie PS5 Pro dla normalnego klienta będzie kosztowało prawie 4000 zł. Żeby wydać taką furę kasy, no to trzeba ludzi dobrze przekonać do zakupu tej właśnie konsoli. A co my tak naprawdę zobaczyliśmy na tym filmie? Parę starych gier z PlayStation 4, jednego exa z PS5 i kilka gier innych producentów, z czego jedna i tak działa w 30 FPS-ach. No, czujecie się tym, co Sony wam pokazało na tej konferencji, zachęceni do wywalenia 4 kafli na nową konsolę? No ja kurwa się nie czuję. Kto reklamuje tak konsolę? No jakiś debil chyba. Tak w zasadzie po tym pokazie to my nie dowiedzieliśmy się nic nowego oprócz ceny. Wygląd konsoli znaliśmy wcześniej, specyfikacja też już wyciekła wcześniej, więc w sumie ten pokaz to był zbędny. Powiem więcej, to była chyba najgorsza prezentacja, jaką ja widziałem w ostatnich latach. Zobaczcie, my zostaliśmy jeszcze wcześniej poinformowani, że to ma być prezentacja techniczna, tak? Czyli można by tam oczekiwać szczegółów technicznych. No właśnie problem polega na tym, że szczegółów technicznych to w zasadzie tam nie było, były tylko ogólniki i już dostępna w internecie wiedza. No to były techniczne rzeczywiście jak jasna cholera. Na koniec wam powiem, że pewnie niektórzy z was teraz po mnie oczekiwali, że ja zrobię jakiś film podsumowujący to, co wiemy o PlayStation 5 Pro, no bo jesteśmy po pokazie, tak? Wiem, że pewnie jesteście ciekawi. Otóż mogę wam od razu powiedzieć, że nie zrobię takiego filmu, a to z bardzo prostego powodu, bo my nic więcej nie wiemy o tej konsoli. Na tym pokazie nie dowiedzieliśmy się praktycznie nic nowego, stąd nie ma w zasadzie o czym mówić. Dalej możemy tylko spekulować, nie ma moim zdaniem na razie sensu robić takiego filmu. Ja z przyjemnością dla was taki film oczywiście zrobię, ale jak będzie o czym, bo na razie nie ma. Ja wam szczerze powiem, że sama konsola, czyli PlayStation 5 Pro, ona mi się wydaje całkiem interesująca, nawet po gołej specyfikacji. Wygląda naprawdę mocną. To PSSR też mi się wydaje, że będzie game changerem, natomiast przez ten nieporadny i tak gówniano zrobiony pokaz, bardzo mocno w internecie opadł na nią hype. Zresztą sama konsola jest też mocno hejtowana w internecie za bardzo wysoką cenę i w sumie mówiąc wcale się nie dziwię, bo nie zobaczyliśmy na tym pokazie nic, co tą cenę by usprawiedliwiło. Sony więc na swoje własne życzenie zraziło klientów do nowego sprzętu. Także dla mnie ten pokaz był naprawdę do dupy, on był koszmarny i teraz mam pytanie do was. Dajcie proszę znać, czy wy też uważacie ten pokaz PlayStation 5 Pro za gówniany i czy może planujecie zakupić konsolę. Jak zawsze czekam na wasze komentarze, chętnie z wami w komentarzach pogadam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.